Następne tutaj, następna umiejętność druida, leczenie grupowe. Tak jak porównując do tego poprzedniego leczenia, wtedy mogliśmy wyleczyć tylko jednego członka drużyny. A tak tutaj możemy wyleczyć nawet 5 bądź 6 na niektórych instancjach sojuszników. Bardzo ważną rzeczą, jeżeli chodzi o to leczenie grupowe, jest to, że tak jak przy pojedynczym leczeniu dostawaliśmy 2 staki, 2 debuffy leczenia, tak? Tak tutaj otrzymujemy tylko jeden. A pamiętajcie, że im więcej macie staków tego leczenia, tego debuffa, to tym kolejny, następny lek będzie słabszy. Będziecie mniej leczyć. Więc dlatego jest ważne, żeby tego pojedynczego leczenia nie rozwijać już później, tak? Nawet sobie zrobić reset i odpuścić to. I zainteresować się tym tutaj, leczeniem grupowym. I dążyć widzowie do tego, aby to rozwinąć, tak? Rozwinąć jak najmocniej, ale też tak z głową, ponieważ trudność wyrzucania tego leczenia będzie tutaj rosnąć. Gdy ogólnie najedziecie sobie tutaj na środek, tak? Tego okręgu, to wyświetla Wam się na ile wiedzy potrzebujecie na Waszym levelu, aby wrzucać dany buff na określoną ilość punktów akcji. Także, żebym ja wrzucił to leczenie na pierwszym poziomie tego drugiego etapu, na jeden punkt akcji potrzebuję 240 wiedzy. Na 2 punkty akcji 30. Także duża tutaj jakby przepaść. Myślę, że jeżeli jesteście niskimi druidami, nie musicie dążyć do tego, wiecie, aby za wszelką cenę leczyć na jednym punkcie akcji. To już jest taki bardziej luksus dla profesji, które mają tam, nie wiem, 80 poziom, 100. Tak na spokojnie możecie sobie rozdawać te punkty, tak? Awansować tą umiejętność, aby po prostu leczyć na te 2 punkty akcji. Także też tam kontrolujcie swoją wiedzę, by nie było tak, byście ten lek na 100% mieli na 3 punkty akcji, co nie? Żeby jednak starać się później dążyć do tego, aby on wchodził na 2 punkty. Przed awansowaniem, powiedzmy, macie tutaj 5. poziom, tak, pierwszego etapu i zanim wbiecie na 6, to sobie sprawdzacie, najeżdżacie, o i widzicie, że na swoim poziomie na 2 punkty akcji, no ja tutaj potrzebuję 10, tak? 10 tej wiedzy. Na 1 to 180. No i tak sobie to tam rozwijacie, by po prostu mieć na 2 punkty akcji, tak? Takie leczenie. I tutaj mamy jeszcze, słuchajcie, ostatni tutaj buff, w sumie buff taki, który polega, że możecie zmyć efekty sojusznikowi. Więc jeżeli ktoś dostanie jakieś zatrucie, jakąś szpilę, coś złego, to będziecie mogli mu to usunąć, ale tutaj istotna informacja jest taka, że usuwając te jakby szkodliwe czynniki, usuwacie również te pozytywne. Nie macie wpływu na to, czy usuwacie te złe, czy te pozytywne. Ale myjka przyda się na tych późniejszych etapach gry. Na początku nie musicie tego jakoś tam mocno rozwijać, bo tutaj macie ogólnie siłę odczarowania 180, na 7 poziomie jest 300. Dobić sobie, nie wiem, do 3 poziomu na tym niskim levelu i tak sobie zostawić. Jeżeli później zauważycie, że mycie jest bardzo utrudnione, to wtedy sobie dopiero zwiększacie tam powiedzmy do 7 poziomu, bo tu już będzie duży przeskok, tak? Z 220 na 300. Ja mam 140 poziom, używam tego na 7 poziomie, tragedii nie ma, ale mam specyficzny bullet, o którym tutaj powiem, który też będziecie mogli wykorzystać i to kurde, musicie po prostu zwracać uwagę, tak? I ile tych danych myjek trzeba użyć, aby oczyścić przeciwnika. Im więcej wam to jakby zaczyna zabierać tych kółek akcji na dole, to jest ten moment, żeby to trochę sobie ulepszyć. Ale to tak naprawdę na późniejszym etapie będziecie o tym myśleć. To są chyba ważniejsze umiejętności. Także widzowie, przed każdym tutaj buffem, przed leczeniem, przed źródłem natury, wzmocnieniem, tarczą, leczeniem albo odczarowaniem, zanim jakby podniesiecie próg, sprawdzacie, ile on wiedzy będzie wymagał na danym poziomie, tak? Najeżdżając na środek. I naprawdę pamiętajcie o tym, żeby starać się, aby te wasze buffy, czy to leczenie, czy kondycja, czy cokolwiek, żeby było na 2 punkty akcji, tak? Na 1 nie musi być na początku, do tego etapu dojdziecie później, ale żeby nie było właśnie też na 3, tak? Żeby było na 2. Więc o tą wiedzę
dla druida to coś tam trzeba zadbać i będzie dobrze. Także ja wam pokażę mój build, powiem dlaczego. Ja tutaj widzowie pod solo grę zdecydowałem się iść w korzenie maksymalnie oraz w uderzenie, na tyle oczywiście ile potrafiłem. Także widzicie czerwone kolory, jest to ten trzeci etap wtajemniczenia, także mam korzenie, uderzenie. Ważną umiejętnością to jest leczenie grupowe. Zrobiłem sobie jakby na 7 poziom drugiego etapu wtajemniczenia, jakby 14 level. Tam zostało mi trochę punktów. Rozdałem tutaj w źródło natury, jest to pierwszy poziom drugiego wtajemniczenia. Trochę też jeszcze dałem w te oski, żeby tam przetestować, ale tak szczerze nie będę ich używał. Także mogłem te punkty rozdać w coś innego, powiedzmy, i zostawić sobie na 7 poziomie po prostu. Tak, żeby mieć jakąś tam alternatywę, tak? W niektórych miejscówkach. Odczarowania no nie mam zmaksowanego. Biegam sobie teraz dużo instancji sam, bądź jakieś mniejsze, które nie są jakieś trudne. Leczenie tutaj widzicie na drugi poziom mam nawet, żeby tam powiedzmy właśnie sobie wzmocnić uderzenie tym kijkiem. Nie używam tego pojedynczego. Więc tak naprawdę leczenie grupowe, jak już do tego dojdziecie, będziecie używać do końca gry. A to tak średnio. Wzmocnienie mam na 7 poziomie w pierwszym tutaj i to dla mnie wystarcza. Ale jeżeli będę robił reset pod drużynę, na pewno zrobię tutaj na ten drugi poziom, na 7 poziom drugiego wtajemniczenia, żeby ten efekt trwał 5 rund. Tarczy też nie używam tak szczerze. Tarsza dopiero będzie ważna na Moranie, na Tarulu, a to są bossy tak dla druida 110, 120, 130 plus, tak? Więc jeżeli ktoś chce zbudować takiego druida pod solo gierkę, to słuchajcie, rozwijacie źródło natury, wzmocnienie trochę też wam się przyda, byście mieli tutaj czym bić. Rozwijacie uderzenie, korek i leczenie grupowe. Oczywiście warto mieć chociaż na jednym poziomie wszystko, tak? W razie czego, bo to się tam może przydać, ale pod solo grę to nacisk będzie to, będzie mana, będzie kondycja, będzie uderzenie z bliska, będzie korek i będzie leczenie grupowe. I możecie zrobić tak jak ja, że jeżeli chcecie być pod damage, to rozwijacie maksymalnie sobie uderzenie i korzenie i zaraz następnie leczenie grupowe, tak? Bo leczenie będzie ważne. Zawsze. I to, co zostanie, sobie rozdajecie w źródło i wzmocnienie. A jeżeli chcecie grać pod drużynę, i tu taka moja uwaga, że pod drużynę ogólnie druid został stworzony w tej grze, to moim zdaniem leczenie pojedyncze można odpuścić. Rój osek również można odpuścić. I to jest znowu źródło natury będzie ważne, bardzo. Wzmocnienie również. Mam tarczę serio, ja bym sobie odpuścił w ogóle na początku. Uderzenie. Z uderzenia będziecie mogli zrezygnować, jeżeli biegacie dużo instancji wspólnie. Druid nie jest odbicia. Oczywiście może pomagać, ale można te punkty zainwestować w coś tam innego. Na przykład w wyższe leczenie albo korzeń. Następnie korek. Korek będzie bardzo, bardzo ważny. Czy biegacie w sumie solo, czy biegacie wspólnie. No i jest to mega istotna umiejętność, także ją rozwijacie w sumie tak jak tam na tyle, ile możecie sobie pozwolić maksymalnie. No i to leczenie grupowe, będąc tu tym druidem, to również rozwijacie jak najwyżej. I to odczarowanie, no to tak później, tak? A jeżeli chodzi ogólnie o te stopnie tutaj wtajemniczenia, to chyba jest taka zasada, że jeżeli chcecie być bardzo uniwersalną postacią, rozwijacie te wszystkie umiejętności do 7 poziomu, każdą tu po kolei. Gdy wbijecie tam taki 110, 90, 100, rozwijacie sobie wszystko wtedy do 14 poziomu, czyli do tego drugiego stopnia wtajemniczenia na poziom 7. A te poziomy na czerwono, naprawdę nimi powinniście się zainteresować tak na 130, na 140 levelu, gdy wasza postać będzie silna, mocna, bo przez to, że wcześniej powiedzmy byście coś zwiększyli na ten czerwony kolor, no to wasze umiejętności będą kuleć, tak? Reszta będzie taka słaba. Także tu podsumowując, druid tak pod solo grę, no to robi sobie i tak leczenie grupowe i korzenie, to będzie dla niego i to dla niego będzie zawsze bardzo ważne, robi sobie uderzenie oraz wzmocnienie źródła natury. Jeżeli zacznie biegać jakieś silniejsze bossy, tak, jakieś modliszki powiedzmy, jakieś GMO, to ta tarcza dopiero wtedy mu się tam przyda. Odczarowanie to też tak. Mówię, jak będziecie dawać radę się zmywać, no to nie podnóżcie tego wyżej, tak? To musicie sobie wyczaić. Oski i leczenie pojedyncze bym sobie odpuścił. Jeżeli chcecie być bardzo uniwersalnym druidem, rozwijacie sobie tu wedle uznania wszystko, porówno, po kolei. Rozdając taką samą
liczbę punktów umiejętności. Dobra, ja już tu widzę, że ten materiał wyjdzie bardzo, bardzo długi, ale nie potrafiłem tego bardziej skrócić. Wydaje mi się, że i tak dużo rzeczy nie powiedziałem, tutaj pominąłem. Jeżeli macie pytania, to wiecie co robić, pytajcie w komentarzu, ja tam będę na bieżąco odpowiadał, dopowiadał. To, czego pominąłem, jeżeli grasz druidem i chciało się tobie to obejrzeć, to dorzuć tutaj coś od siebie, tak? Bo serio, ja tu na pewno wszystkim nie powiedziałem. Może ktoś ma jakiś ciekawszy build, tak? Pod solo gierkę, ale wydaje mi się, że nie. To by było tyle. No jeżeli chodzi ogólnie właśnie tak, bo tu mogą być takie osoby bardziej zaawansowane, więc jeżeli chodzi o rozwinięcie tych umiejętności na 21 poziom, no to moim zdaniem korek ma jakby największą szansę, bo on wtedy trwa aż 4 rundy. On trwa aż 4 rundy i to tam będzie pomagać. Bądź leczenie grupowe też będzie naprawdę mega sprawą na tym 21 poziomie, bo będzie dużo wasz druid leczył, ale też będzie dużo tej many pobierał. Uderzenie, no to tak, no wydaje mi się, że nie ma sensu tak powiedzmy jakoś super więcej maksować, bo celność i tak będzie duża, damage mocno się nie zmieni, no chyba, że ktoś chciałby tymi oskami się pobawić, bo one tutaj trwałyby wtedy 5 rund i zabieracie minus 4 punkty akcji, to może być pomocne na tarulach, idąc sam z łucznikiem, magiem ognia, no to tarul nie będzie rozdawał ogłuszeń. Także moim zdaniem najlepsze umiejętności to leczenie, korzenie. Chyba, że ktoś chce tak naprawdę się zrobić tak pod przeżywalność, no to druid na tu 21 poziomie tych pancerzy będzie miał 58. I to będzie takim trochę prawie że rycem bym powiedział. Będzie potrafił dużo wytrzymać, ale moim zdaniem najbardziej sensowna gra jest to pod drużynę i ja bym rozwijał wszystko po kolei, tak? Ja na pewno zrobię taki build niedługo, może z naciskiem troszkę na leczenie albo korek. Muszę po prostu sobie tam obadać, jak te przedmioty niedługo się zmienią. I to chyba tyle. Także tak naprawdę ten druid nie ma tu jakby też za wiele możliwości. A, tu nie powiedziałem jeszcze o tym korzeniu. Ten korzeń, nim możecie właśnie wykonać, żeby zatrzymać przeciwnika, musicie trafić 2 razy, tak? Ale jeżeli traficie 2 razy, to każdy kolejny atak będzie wynosił 0. Przeciwnika można zaatakować tylko 2 razy tym korkiem. I to trzeba o tym pamiętać. Nie można nim spamować tak jak oskami, tak? Że dacie 5 ataków korkiem i te 5 ataków się rozejdzie. Rozejdą się, tak jak tu widzieliście wcześniej, jeżeli zabijacie tam na strzała przeciwnika. Dobra, chyba to by było na tyle. Także dzięki naprawdę za uwagę. Spędziliście tu pewnie dobre pół godziny. I pytajcie, bo im więcej pytań, tym ta moja tutaj wiedza będzie przydatniejsza. No to sporo z tych komentarzy można wywnioskować. Także dzięki, do zobaczenia, cześć.